Siamano na kanale. Zaczynamy od razu z tematami. Jaka będzie cena Bitcoina pod koniec roku? Krypto Stasiak i Piotr Ostapowicz o Bitcoinie oraz szybkie spojrzenie na altcoiny. Lecimy z tematem. Arthur Hayes, współzałożyciel BitMEX, wyraził swoje zdanie na temat wpływu ceł wprowadzonych przez Donalda Trumpa na gospodarkę światową oraz przyszłość Bitcoina. Uważa, że chaos gospodarczy spowodowany tymi działaniami doprowadzi do kolejnego cyklu luzowania ilościowego, co będzie korzystne dla kryptowalut, w szczególności BTC. Hayes zauważa, że w obliczu zawirowań gospodarczych politycy i urzędnicy finansowi będą reagować odruchowo, włączając drukarki, by zminimalizować skutki kryzysu. Opisując tę sytuację, użył obrazu dźwięku drukarki, mówiąc BRRR, co symbolizuje ekspansję podaży pieniądza. Podkreślił również, że globalne nierównowagi zostaną skorygowane, a ból związany z kryzysem zostanie przykryty nowo wydrukowanymi pieniędzmi, co z kolei powinno sprzyjać wzrostowi wartości Bitcoin. Hayes przewiduje, że cena tej kryptowaluty może przekroczyć 250 000 USD przed końcem tego roku, co ma być efektem rosnącej nieufności do tradycyjnych systemów finansowych oraz ekspansji podaży pieniądza fiducjarnego. Jego entuzjastyczne podejście do ceł oraz ich potencjalnych skutków dla rynku kryptowalut budzi wiele kontrowersji, ale także wskazuje na jego wiarę w przyszłość Bitcoina. Eleganckie perspektywy dla Bitcoina przedstawił Arthur, ale patrząc na to, co mówi Piotr Ostapowicz, bardzo dużo rzeczy się ze sobą łączy. Także przedstawiam Wam teraz, jakie błędy i wnioski przedstawił Piotr Ostapowicz, znany polski edukator krypto, który w jednym z ostatnich przyznał, że na początku nie traktował Bitcoina jako inwestycji, co okazało się błędem. Początkowo używał BTC jako środka do inwestowania w altcoiny, trzymając jedynie minimalną ilość Bitcoina. Z perspektywy czasu widzi, że to było krótkowzroczne podejście, ponieważ altcoiny nie oferują takich korzyści jak Bitcoin. W swoim filmie 8 błędów w krypto, nagranym 5 lat temu, Piotr opisał swoje pomyłki, podkreślając, że Bitcoin był dla niego tylko tymczasowym narzędziem. Teraz dostrzega, że warto skoncentrować się na BTC, co przynosi znacznie korzystniejsze wyniki. Piotr zauważa, że jego przekonanie do Bitcoina rosło z roku na rok, a dzisiaj mógłby mieć nawet 100% swojego portfela w BTC. Analizuje, że świat zmierza ku cyfryzacji, co sprzyja Bitcoinowi, który teraz widzi jako stabilne aktywo. Uważa, że Bitcoin powinien być fundamentem każdego portfela kryptowalutowego, a jego rola w cyfrowym świecie stale rośnie. Piotr przewiduje, że Bitcoin zachowa swoją siłę przez dekady, ponieważ jego algorytm gwarantuje stabilność. Dewaluacja walut narodowych zwiększa znaczenie BTC, a ograniczenie podaży do 21 milionów sztuk podnosi jego wartość. Piotr twierdzi, że inwestorzy długoterminowi wygrają, ponieważ świat potrzebuje aktywa odpornego na manipulacje. Podsumowując, Piotr Ostapowicz dzieli się cenną lekcją. Brak traktowania Bitcoina jako inwestycji to poważny błąd. Zachęca każdego inwestora do rozważenia roli BTC w swoim portfelu. Pamiętajcie, że decyzje inwestycyjne powinny być podejmowane odpowiedzialnie i na podstawie własnych badań. Rynki finansowe, w tym kryptowaluty, nie gwarantują żadnych zysków. Dziękuję za oglądanie, dziękuję za subskrypcję oraz komentarze. Pozdrawiam wszystkich widzów i lecimy dalej z tematem. Teraz porozmawiamy o aktualnej sytuacji na rynku kryptowalut, a szczególnie o Bitcoinie, który w ostatnich godzinach przeszedł znaczną korektę. Zaczniemy od analizy komentarzy polskiego analityka Krypto Stasiaka, który ostrzega inwestorów przed możliwą bessą. Zobaczmy, co dokładnie mówił. Bitcoin spadł z poziomu $87 500 do $83 000, co wywołało niepokój wśród inwestorów. Stasiak zauważa, że taki spadek może być sygnałem do dalszych spadków na rynku. W swoim nagraniu podkreślił, że kluczowe poziomy wsparcia będą miały ogromne znaczenie w najbliższych dniach. Krypto Stasiak wskazuje, że poziom $99 500 jest kluczowy dla przyszłości Bitcoina. Mówi, że należy pamiętać, że w tym momencie odbiliśmy się z głównej płynności, jednakże musimy zwrócić uwagę na poziom 90 000. Będzie to powtarzał cały czas. Inwestorzy powinni uważnie monitorować ten poziom, ponieważ jego przełamanie może prowadzić do dalszych wzrostów. Jeśli Bitcoin nie przebije $95 000, rynek może szybko doświadczyć kolejnych spadków. Stasiak nie wyklucza również potencjalnych wzrostów. Zauważa, że jeśli Bitcoin przekroczy $95 000, może otworzyć drogę do $100 000. Mówi, że jeżeli natomiast uda nam się z tej strefy wyjść z wolumenem, to faktycznie te 100 000 moglibyśmy osiągnąć. Wzrosty będą możliwe, jeśli rynek utrzyma silne wsparcie. W przeciwnym razie Bitcoin może doświadczyć korekty. Jeśli Bitcoin spadnie poniżej poziomu $68 000, Krypto Stasiak ostrzega, że może to być sygnał do rozpoczęcia długoterminowej bessy. Mówi, że może być nawet taka sytuacja, że po podbitce jeszcze zaliczymy poziomy nawet $68 000,
które są ostatnim bastionem aktualnej hossy. Sytuacja na rynku kryptowalut pozostaje dynamiczna. Wzrosty mogą być chwilowe, jeśli rynek nie utrzyma kluczowych poziomów wsparcia. Płynność rynku odgrywa kluczową rolę i będzie decydować o dalszych ruchach cenowych. Inwestorzy muszą być przygotowani na różne scenariusze. Kluczowe poziomy wsparcia i oporu będą determinować przyszłość rynku kryptowalut. Pamiętajcie, że żadna analiza nie daje 100% gwarancji. Dzięki za oglądanie. Co o tym myślisz? Czy Stasiak przewidzi Bessę? A na sam koniec przegląd altów. Tylko 10 ze 100 altcoinów przez ostatnie 90 dni wychodzi z zyskiem. 90 altcoinów branych pod uwagę jest na minusie, a większość z nich na dwucyfrowym. Nie dajcie sobie wmówić, że teraz jest alt sezon lub tym podobne rzeczy. Dla inwestorów długoterminowych może to być okazja do akumulacji na dołku i spokojnym czekaniu na przyszłość. Dominacja BTC jest bardzo duża, co zresztą od kilku miesięcy jest widoczne. Pomimo zawirowań na rynku Bitcoin wydaje się bardzo stabilnym aktywem, a te spadki czy korekty dla ludzi, którzy są na rynku od lat, to tylko dobra okazja do dokupienia. Także zostawiam Was z altami, które z altów myślicie, że w przyszłości wystrzelą. I teraz Złoty Krzyż. Na koniec odcinka omówimy niezwykle interesujący temat w świecie kryptowalut, zjawisko zwane Złotym Krzyżem na Bitcoinie, które zawsze budzi ogromne emocje i przewidywania dotyczące przyszłych cen. Dowiemy się, co oznacza Złoty Krzyż, jakie były jego historyczne implikacje i co eksperci przewidują dla BTC w nadchodzących miesiącach. Złoty Krzyż to termin używany w analizie technicznej, który opisuje sytuację, w której krótkoterminowa średnia krocząca przekracza długoterminową średnią. W przypadku Bitcoina mówimy zazwyczaj o 50-dniowej średniej i 200-dniowej średniej. Przeglądając historyczne dane, zauważamy, że Złoty Krzyż często sygnalizował momenty znacznego wzrostu wartości tej kryptowaluty. W dniu dzisiejszym Bitcoin osiąga cenę około $83,000, co budzi uzasadnione nadzieje na dalszy wzrost. Analitycy wskazują, że aktualnie w wykresach widać formację Złotego Krzyża, co może być zapowiedzią nowej fazy wzrostów. Warto również zwrócić uwagę na prognozy dotyczące przyszłych wzrostów. Niektórzy analitycy przewidują, że cena Bitcoina może wzrosnąć nawet o 1000%, co jest niesamowicie optymistyczne. Ale jak wszyscy wiemy, rynek krypto jest bardzo zmienny. W tej chwili potencjalny rajd BTC oscyluje pomiędzy 150 a 1000%, co stawia przed inwestorami wiele pytań o dalszy rozwój sytuacji na rynku. Dla inwestorów zainteresowanych zakupem Bitcoina w obliczu tego Złotego Krzyża kluczowe będzie monitorowanie rynku oraz reagowanie na sygnały płynące z analizy technicznej. Warto zainwestować w wiedzę, zrozumienie rynku oraz konstruktywną strategię inwestycyjną. Podsumowując, Złoty Krzyż jest sygnałem, na który warto zwracać uwagę w kontekście Bitcoina. Jego historyczne znaczenie oraz aktualne prognozy mogą oferować ciekawe możliwości inwestycyjne. Dziękuję za oglądanie i nie zapomnijcie zasubskrybować, aby nie przegapić naszych kolejnych analiz rynkowych. Pamiętaj, że inwestowanie w krypto wiąże się z ryzykiem, a wszystkie decyzje inwestycyjne należy podejmować świadomie. Do zobaczenia w następnym odcinku. Mic check, 1, 2, 3. Final countdown, no time to breathe. Get your mind ready, your rhymes better be on to the teeth to be defeated by he. The one they call the GOAT, checkmate on the beat. 跟不上我的节奏 workflow， 嘴巴闭上，肩膀摇晃的特别一样。你们皱眉，这是被我逐渐带入的迹象。跟上古典，从不必然看我逃避，上落地平稳，像在平地上，遇上预兆如气象，预报一笑不到，所以记着带避孕套。我一手拍照，一手握匕首，冲入这一场。Check 1, 2, 3. Final countdown, no time to breathe. Get your mind ready, your rhymes better be on to the teeth to be defeated by he. The one they call the GOAT, checkmate on the beat. 跟不上我的节奏 workflow， 嘴巴闭上，肩膀摇晃的特别一样。你们皱眉，就是被我逐渐带入的迹象。跟上古典，从不必然看我逃避，上落地平稳，像在平地上，遇上预兆如气节带避孕套。我一手拍照，一手握匕首，冲入这一场。Check 1, 2, 3. Boy, check 1, 2, 3. Mic check 1, 2, 3. Final countdown, no time to breathe. Get your mind ready, your rhymes better be on to the teeth to be defeated by he. The one they call the GOAT, checkmate on the beat. 跟不上我的节奏 workflow， 嘴巴闭上，肩膀摇晃的特别一样。你们皱眉，这是被我逐渐带入的迹象。跟上古典，从不必然看我逃避，上落地平稳，像在平地上，遇上预兆如气象，预报一笑不到，所以记着带避孕套。我一手拍照，一手握匕首，冲入这一场。Check 1, 2, 3. Final countdown, no time to breathe. Get your mind ready, your rhymes better be on to the teeth to be
on the beat，跟不上我的节奏 ，word flow， 嘴巴闭上，肩膀摇晃的特别一样。你们皱眉就是被我逐渐带入的迹象，别杀古典，从不必然看我逃避，上落地平稳，像在平地上遇上预兆，如季节大地晕倒。我一手拍照，一手握匕首，冲入这一场比。